W końcu dostaliśmy pierwszy nieedytowany gameplay z Gothica Remake. Niestety, okazało się, że jest to demo z Nerasem, nie zaś z bezimiennym i prezentuje ten sam obszar gry, który mogli zwiedzać niektórzy dziennikarze growi rok temu. Warto wspomnieć jeszcze przed analizą, że owe demo zostało nieco ulepszone względem ubiegłorocznego. Obejrzałem oczywiście wszystkie dostępne gameplaye, więc raczej nic mi nie umknęło, jak na przykład goblin rzucający kamieniem. Materiał został podzielony na części, więc możecie od razu przejść do interesującego was fragmentu. Zacznijmy od tego, co wzbudza największe emocje, czyli walka. Podobnie jak w przypadku oryginału, protagonista jest fightłapą i trzyma broń jednoręczną obiema rękami. Wyprowadzane ciosy są powolne i niedbałe. Dopiero po nauczeniu się u nauczyciela, jak prawidłowo trzymać broń do walki w zwarciu, ruchy postaci są szybsze i płynniejsze. Niestety, podobnie jak w Risenach, w trakcie atakowania konkretnego przeciwnika, postać zwyczajnie przesuwa się w jego kierunku. Nie ma odpowiedniej animacji, po prostu protagonista sunie po ziemi. Podczas otrzymywania obrażeń, bohater przesuwa się do tyłu, podobnie jak podczas ataku. Wygląda to po prostu źle i twórcy powinni to naprawić. W trakcie walki możemy zablokować cios, tak jak w oryginale, lub możemy odskoczyć. Co ciekawe, jeśli w trakcie zadawania ciosu natrafimy na jakąś przeszkodę w postaci np. drzewa, to zablokuje ono nasz atak. Dlatego podczas walki należy uważać nie tylko na przeciwników, ale również na otoczenie. Z nowości fajnie wypadają gesty bronią lub ręką danej postaci przed przystąpieniem do ataku, choć czasami odpalają się podczas właściwego pojedynku, co jest najprawdopodobniej błędem. Jeśli jakaś postać przegra pojedynek, to odpala się dość dobra animacja upadku. Czasem po otrzymaniu obrażeń psuje się animacja postaci, jak w tym przypadku. Oprócz standardowej broni do walki w zwarciu, możemy wykorzystać również pochodnię. Co ciekawe, animacja walki właśnie pochodnią wygląda zupełnie inaczej niż w przypadku zardzewiałego miecza. Twórcy już jakiś czas temu zapowiedzieli, że walka bronią sieczną oraz obuchową będzie mieć inne animacje. Ostatnim pokazanym sposobem walki było strzelanie z łuku. Przypomina nieco to z trzeciego Gothica z tą różnicą, że jest nieco bardziej dynamiczne, plus same animacje są płynniejsze. Z pewnością wraz z nauką łucznictwa napinanie cięciwy będzie szybsze. Z kolejnych minusów dotyczących walki nie sposób nie wspomnieć o słabej sztucznej inteligencji przeciwników. Jak już wspominałem, przeciwnicy potrafią wykonać jakieś gesty bronią albo ręką w nieodpowiedniej chwili. Dodatkowo w tym momencie Kirko zwyczajnie zignorował zagrożenie i schował broń. Tak oto prezentuje się walka w Gothic Remake i cóż, nie jest bardzo źle, natomiast trzeba włożyć jeszcze sporo wysiłku, aby walka faktycznie sprawiała frajdę. Przede wszystkim trzeba pozbyć się tego przyciągania w kierunku przeciwnika oraz nieco poprawić animację. Z tego co widziałem, to jest dość słaba responsywność. Przejdźmy zatem do animacji. Walka wypada dość średnio i niestety podobnie jest z animacjami. Trzeba jednak zacząć od tego, że są strasznie nierówne. Animacja pływania, rąbania drewna czy smażenia na patelni wypadają naprawdę bardzo dobrze. Niestety, jak wspominałem wcześniej, jest dość słaba responsywność. Dodatkowo, jeśli postać wykonuje jakąś czynność, jak otwieranie skrzyni czy siadanie na ławce i przy okazji nie znajduje się tam, gdzie ma się znajdować, to przesunie się bez żadnej animacji. W trakcie przeszukania przeciwników postać w dość naturalny sposób kłóca. Problem w tym, że ekwipunek zaczyna się wyświetlać dopiero po skończonej animacji. Niestety, przeszukanie większej ilości ciał będzie dość żmudne, zatem najlepszym sposobem byłoby wyświetlenie ekwipunku zaraz po uruchomieniu animacji. Również należałoby nieco przyspieszyć animację podnoszenia przedmiotów. Na początku może wyglądać fajnie, jednak z czasem po prostu będzie irytować. Animację wspinaczki można troszkę podszlifować i będzie dobrze. Natomiast przydałaby się całkowicie nowa animacja skoków, gdyż obecna wygląda podobnie do tej z Alexa, więc jest bardzo słabo. Wspominałem o sunięciu po ziemi. Tak tutaj widzimy, że goblin biegnie do przodu, a mimo to sunie w prawą stronę. Pochwalić natomiast trzeba nowe animacje jak wspomniane rąbanie drewna, smażenie na patelni czy struganie klocka. Podsumowując, twórcy powinni nieco podszlifować niektóre animacje, inne zaś zrobić całkowicie od nowa, gdyż wyglądają po prostu źle. Pochwalić trzeba grafikę. Postacie i ich pancerze wyglądają zdecydowanie lepiej niż podczas pokazu Showcase. Bez trudu jesteśmy w stanie zauważyć zmarszczki, pory czy kiepski zarost u niektórych postaci. Spotkałem się z takimi komentarzami, że gra wygląda jak Alex. Oczywiście nie mogę się z tym zgodzić, wystarczy porównać dowolną postać z gameplaya do tych występujących w Alexie 1 lub 2. Warto wspomnieć o kompresji, w końcu gameplaye były transmitowane na żywo i podczas rozgrywki grafika będzie wyglądać zdecydowanie lepiej.
Ciężko przyczepić się również do wyglądu potworów. Bez problemu jesteśmy w stanie rozpoznać kultowe stwory, takie jak kretoszczury, ścierwojady czy gobliny. Inne obiekty również nie wyglądają źle, natomiast bardzo nierówno prezentuje się krajobraz. Z jednej strony mamy bardzo bogatą roślinność oraz dużo detali w postaci kamieni, liści czy pyłków, zaś z drugiej mamy sporo gliczy graficznych, na przykład nachodzące na siebie tekstury. Niektóre skały mają dobrej jakości tekstury, zaś inne kiepskie. Jednak najbardziej przeszkadza mi w niektórych miejscach biała mgiełka, która sprawia, że grafika wygląda niezbyt estetycznie. Kolejnym problemem jest miejscami zbyt intensywne światło. Demo, które mamy okazję oglądać, co prawda pochodzi z poprzedniego roku, ale miało zawierać kilka poprawek. Cóż, światła raczej nie poprawili, natomiast nieźle prezentują się kolory. Nie są sprane jak na pierwszych screenach oraz nie są zbyt intensywne jak w growym demie. Zatem twórcy muszą usunąć mgłę oraz popracować troszkę nad oświetleniem i grafika będzie w porządku. Oczywiście nie oczekujmy jakości AAA jak z takiego The Last of Us 2 czy najnowszego Spidermana. Dość mocno przebudowano dialogi. Jak zapowiadali twórcy, rozmowy mają wyglądać filmowo, to też zadbali o to, aby ta sekwencja prezentowała się dobrze. W remake'u będzie zdecydowanie więcej zbliżeń na twarz rozmówcy. Czasem pokazane będą całe sylwetki bohaterów, będzie tak zwany średni oraz amerykański kadr. Widać, że twórcom zależy na pokazaniu twarzy bohaterów, które wyglądają całkiem nieźle, natomiast mam zastrzeżenie co do mimiki. O ile takie marszczące się czoło wygląda nieźle, tak mam wrażenie, że podobnie jak w innych przypadkach, animacje również tutaj są dość powolne. Dodatkowo tło za postaciami zostaje rozmazane, niestety nieraz pojawiają się glicze graficzne. U Kirgo wygląda to całkiem nieźle, zaś u innych rozmówców już niekoniecznie. Irytującą nowością są pojawiające się literki w dialogach. Dobrze natomiast wypadają rozbudowane opcje dialogowe i tak oto możemy sprowokować Diego do zaatakowania nas, jeśli źle poprowadzimy rozmowę. Co ciekawe, w przeciwieństwie do oryginału, teraz w rozmowie może uczestniczyć więcej osób niż tylko dwójka. Sporo osób narzekało, że postacie nie reagują na wyciągnięcie broni, jednak jak sami widzicie, nie zabrakło tego kultowego elementu. Nowością jest rozgniatanie chrząszczy. Niestety nie zawsze nasz bohater trafi tego szkodnika, a mimo to wyświetli się animacja jak na przykład tutaj. Usprawniono lutowanie. Teraz za pomocą jednego przycisku możemy zebrać wszystkie przedmioty. Nie ma minimapy, nie ma prowadzenia za rączkę od punktu A do punktu B, za to jest dość kontrowersyjne podświetlanie interaktywnych obiektów, znane ze współczesnych gier. W oryginalnym Gothicu również była podobna opcja. Nie oszukujmy się, grafika jest dość szczegółowa i moglibyśmy niektóre mniejsze obiekty zwyczajnie przegapić. Jeśli nie posiadamy broni, to po jej podniesieniu od razu nam się wyekwipuje. Wspominałem już, że można walczyć pochodnią. Ciekawą nowością jest wbijanie jej w ziemię i skały. O ile wygląda to dość ciekawie, tak trzeba jeszcze nad tą mechaniką popracować. Kolejną rzeczą do naprawienia jest interfejs. Ekwipunek wygląda troszkę jak połączenie tego z jedynki oraz trójki, natomiast okno statystyk zawiera te same informacje co analogiczne z pierwszego Gothica. Dodano również znany z trójki pasek szybkiego wyboru, który podobnie jak pasek życia i many nie wyświetla się cały czas. Kolejną nowością jest menu kołowe, które powstało najprawdopodobniej z myślą o graczach konsolowych. Sam interfejs wydaje się być całkiem funkcjonalny, natomiast wizualnie niezbyt współgra z gotikową stylistyką. Wystarczy kilka kosmetycznych zmian i nie będzie problemu. Tak często mówi się, że remake nie ma tego klimatu pierwowzoru. Osobiście jednak uważam, że ma ten klimat. Odświeżono ścieżkę dźwiękową, teraz utwory są znacznie dłuższe, zresztą za muzykę odpowiada sam Kai Rosenkrantz, więc ciężko się tutaj do czegoś przyczepić. Wykorzystano niektóre dźwięki z jedynki, jak efekt śmierci czy zamykania skrzyń. Gdyby tego było mało, to niektóre przedmioty znajdują się dokładnie w tym samym miejscu, co w oryginale. Zardzewiały miecz jest obok drzewa wisielca, zaś kilow znajduje się przed wejściem do opuszczonej kopalni. Przed ową kopalnią znajduje się niewielki obóz ze skrzynią tak samo jak w oryginalnej jedynce. Nawet nie będę wspominał o wyglądzie pancerzy czy postaci. Po prostu widać, że twórcom bardzo zależy na zachowaniu klimatu pierwowzoru i ja to doceniam. Na koniec została nam informacja od Rosenkrantza. Oczywiście przytoczę tylko te najważniejsze. W opisie znajdziecie link do strony z resztą. Niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości twórcy udostępnią nam to demo. Nawet jeśli będzie to ta sama wersja co obecnie, to i tak byłoby to świetne, bo moglibyśmy sami przetestować Gothica Remake. Kolejna informacja mówi o wydarzeniu muzycznym w Starym Obozie. Czyżby powrót in extremo?
Jak już było wiele razy mówione, bohaterowie niezależni będą posiadać pancerze, które będą się między sobą nieco różnić. Na przykład w jednym stroju cienia będą łaty, zaś na innym już nie. Nowością będą wydarzenia losowe w poszczególnych obozach. Jedno z nich już widzieliśmy w ubiegłorocznym zwiastunie. Postacie niezależne będą komentować aktualne wydarzenia fabularne. Teraz bardzo istotna rzecz, 4 przyjaciół będzie mieć lepiej napisany wątek z bezimiennym. Widać, że gra ma potencjał, a twórcy potrafią zachować klimat pierwowzoru. Natomiast trzeba naprawić naprawdę sporo rzeczy, aby Gothic Remake był w końcu dobrą grą. Raczej wątpię, aby gra miała premierę jeszcze w tym roku. Nawet wolę drugi kwartał następnego, byleby twórcy poprawili najistotniejsze błędy. Oczywiście wszystkie gameplaye będą podlinkowane w opisie tego materiału. Dajcie znać, co sądzicie o zaprezentowanej rozgrywce, co jest w porządku, a co trzeba zmienić. Zatem trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!